Witam na panelu, którego gościem jest gość Rybomanii i redakcji Carp Maxa, jeden z najsłynniejszych karpiarzy świata, legenda wędkarstwa karpiowego, jak można tutaj przeczytać. Steve Briggs po raz pierwszy w takiej roli w Polsce. Wielkie brawa dla niego. Ja wiem, że Steve, I know you better like fishing than talking, but you know, it's your work. Ja wiem, że on woli łowić ryby niż siedzieć i opowiadać o nich, no ale czasami i tak trzeba. Thank you. Yeah. I love fishing more than talking for sure. I want to talk a little bit about the fishing I do at different places, different countries. No tam ktoś obchodzi jakiś jubileusz. Steve mówi, że chciałby co nieco opowiedzieć o tym, jak jego karpiowanie wygląda. Sounds like a good song, don't it? To start with, I want to talk about my fishing in England, or some of my fishing in England. Przede wszystkim najpierw o jego łowieniu w Anglii. The lakes I fish in England normally are smaller than most other countries. They're smaller than most of the lakes you have in Poland. Angielskie wody, jak chyba wszyscy wiecie, są malutkie, dużo mniejsze niż te wszystkie, które są w Polsce czy w Europie. They're good. We have some lovely lakes. The problem we have, normally there's a lot more fishermen fishing the lakes, and the pressure that the carp are under. You know, for many years we've been trying to catch these carp, so they do learn after time, and it's difficult because of that. Jak widzicie, te wody, większość tych wód jest bardzo ładna, tylko jest jeden wielki problem. Mianowicie presja wędkarska na te wody jest nieprawdopodobna przez cały rok, a co za tym idzie, złowienie karpi naprawdę jest dużym problemem. But at the end of the day, wherever you go in the world, a carp is a carp. They are the same carp. Ale tak czy inaczej, bez względu na to, w jakim kraju łowicie, karp to jest po prostu karp. It's the same story wherever I go. The first thing you have to do is find the fish. You can't catch a carp if there's no carp there, so you have to look for the carp. Tak, pierwsza rzecz podstawowa, wszyscy o tym wiemy, ale powtarzać trzeba to po raz kolejny, żeby złowić karpia, trzeba najpierw go znaleźć. And we're all here, we're seeing lots of lovely tackle today, and you know, 3 or 4 rods look lovely together, but there's so many times when one rod is enough. One rod in the right place is so much better than 3 or 4 in the wrong place, looking good. Oglądamy tutaj na tych targach masę sprzętu, masę najróżniejszych wędek, zastanawiamy się, które kupić, ale czasami dużo lepszą rzeczą jest wzięcie ze sobą zaledwie jednej wędki i czasami łatwiej złowić karpia na jedną wędkę, kiedy dobrze się go poszuka, mając odpowiednią przynętę, niż na te 3. Yeah, this lake is owned by Kevin Nash. He created this lake in England, and he let me fish it. And this particular time, I found the fish were swimming up and down, patrolling the reeds there. And it wasn't where I was fishing, but there was just enough room for one rod to fish this area. To jest jezioro stworzone przez Kevina Nasha, jego własne. Steve tam często łowi masę roślin, ale jak widać miejsca na postawienie zestawów jest niewiele, dlatego on tam preferuje łowienie właśnie na jedną wędkę. And after finding the fish, quality bait is the #1 priority, always. Zawsze po tym, jak już znajdzie się miejsce, w którym będziemy łowić, najważniejszą rzeczą jest odpowiednie dobranie wysokiej jakości przynęty. You will see many quality baits here today. Every bait company normally has 1 or 2 very good baits now, but that's the one I use. Oczywiście tutaj na tych targach widzicie wielu producentów bardzo dobrych przynęt, bardzo dobrych kulek. No akurat on związany jest z firmą Nash i na jego kulki łowi.
Now we do have some lovely carp in England, and Kevin Nash in particular, when he created this lake, he picked some of the very best carp when they were small to grow on, and now he has a lake with some fantastic fishing. Widać tutaj piękną rybę. Kevin Nash, kiedy tworzył to łowisko, wpuścił do niego małe karpie, ale wyselekcjonowane, wybrane te najładniejsze sztuki. Minęło trochę czasu, aż urosły do takich rozmiarów. It shows what can be done if you want something enough, because the lake was a field. There was no lake. He had the lake dug from beginning to end, and he put the fish in himself, and this is the result. Tak, można stworzyć piękne łowisko, dlatego że tam, gdzie jest teraz ta woda, kiedyś była po prostu łąka. I to jest pokazane, jak praktycznie z niczego, jak się mądrze zrobi, można fantastyczne łowisko karpiowe stworzyć. Yeah, the lake is maybe 1.5 hectare, and it has produced carp to 27 kilos, so it's a lot of hard work. But Tak, to jest typowa angielska woda 1,5 hektara, czyli w naszym mniemaniu to jest malutka wanna, natomiast karpie mają piękne przyrosty do 27 kg w tej chwili. Now, as I was saying about putting one rod in the right place, it doesn't always need a lot of bait. It's very common in England not to use very much bait, but the important thing is the quality, so the fish want to eat it, and then getting it in the right place where the fish are, and it doesn't need much bait. W związku z tym, że w Anglii, w angielskich wodach karpie znają właściwie już wszystkie przynęty, najważniejszą rzeczą jest dobranie właśnie odpowiedniej przynęty. W Anglii nęci się bardzo małą ilością zanęty, czy bardzo małą ilością kulek, ale tych takich wyselekcjonowanych. As I say, our lakes are small, but we have lots of them, and I'm lucky with this one. This one is maybe 100 meters from my house, so I can fish this often. I'm lucky to have this lake so close. Masz szczęście to, że akurat to łowisko mniej więcej jest położone 100 metrów od jego domu, więc może sobie w każdej chwili, jak jest w domu, a rzadko to się zdarza, to ja dodam, wyskoczyć i połowić. The important thing with this lake is that the bank you can see at the end is no one's allowed to walk there or anything, so the carp always know that straight away. An out of bounds bank is like a magnet for the carp. Jak widzicie, ten drugi brzeg jest dziki i rzeczywiście jest dziki, bo nie ma możliwości, żeby ktokolwiek tam wszedł, więc właśnie po tym drugim brzegiem się łowi, gdzie karpie mają całkowity spokój. Now what I do, because I fish that lake quite often, I mark the line with power gun, because it's important to get as close to that out of bounds bank as possible. And you don't want to arrive early morning, cast out in the tree, so I mark the line so I can go home, come back the next day, and I know exactly where to cast to. Tak, no bardzo ważna rzecz jest, żeby w takim przypadku umieścić przynętę bardzo blisko przeciwległego brzegu, więc on zaznacza sobie na żyłce takim markerem odległości i jak następnego dnia przyjeżdża tam, to nie musi próbować mierzyć, tylko rzuca dokładnie w ten punkt, co trzeba. I very much use simple rigs, really. There's nothing technical about that one or this one. I either use normally a bait on the bottom or a snowman like this, but it doesn't change much. The important thing with carp fishing is to have confidence in what you use, and when you find something that works, don't keep changing, keep using it. You know, like the hook is a fang twister. I use that all the time because I'm 100% confident in it. Wiele osób tutaj pytało się Steve'a, jakich przyponów używa. Właśnie teraz odpowiada, że on używa bardzo prostych, zresztą jak widać na tych zdjęciach, niezwykle prostych przyponów. Mówi jedną rzecz, jeżeli jest przypon, który Ci się sprawdzi i skutecznie łowisz na niego karpie, to nie ma żadnego powodu, żeby go zmieniać. Dlatego on tak nie robi. Stosuje haczyki Nasha Fang, które mu od lat się sprawdzają i absolutnie w tym względzie nic nie zmienia. Yeah, normally it doesn't take long, and when the fish are in this place, I know they are there because I put the rods out, and within a few minutes I get liners and bleeps, and it's when the fish are in the area, so I know if I'm going to catch that day or not, normally.
Tak, normalnie wie doskonale, czy ryby są w łowisku, bo przy takich małych wodach karpie zawsze gdzieś tam ocierają się o żyłkę, więc sygnalizatory lekko to pokazują. Yeah, and when it's good, it's very good. Not most times I only fish for the day. I don't night fish on this lake because it's so close. I can work out the feeding times, and I spend just enough time when the fish are at their feeding time, and I don't waste time when the fish aren't feeding. So it's an important point. Normally there's 2 or 3 hours in the day when the fish are really feeding well, and I try and coincide my trip with that time, so I can spend maybe 4 or 5 hours at the lake, and it's the best time. Zazwyczaj łowi tam tylko za dnia, bo nie ma potrzeby w nocy, a poza tym doskonale wie, które godziny są te najlepsze, kiedy karpie żerują, więc koncentruje się właśnie na tych godzinach. Yeah, and they're very nice carp too. We have some lovely carp in England. Przepiękny karp, rzeczywiście rzadko z takim ułuszczeniem się spotyka. This is probably my favourite lake of all time. This is in France now, and you may have heard of Lake Cassian, and it's the first place I ever travelled outside of England nearly 28 years ago, and this was where I went, and it's still my favourite. To jest z kolei jego ulubione jezioro, w ogóle ulubione jezioro, słynne Saint-Cassien, na którym po raz pierwszy był 28 lat temu i to była pierwsza zagraniczna woda, pierwsza poza Anglią, nad którą pojechał. Ja tutaj muszę dodać tym wszystkim, którzy nas słuchają, a nie wiedzą o tym, że Steve jest znany przede wszystkim z podróży karpiowych po całym świecie. Właściwie był wszędzie, jeszcze później o tym będziemy pewnie mówić. Jak tutaj widać, w 8 krajach świata złowił karpie powyżej 50 funtów, to jest około 22,5 kg, ale Cassien to jest woda, którą on właśnie rozsławił. Yeah, it's a very different style of fishing to England, and the one thing, carp are carp in every lake, but it's the lakes and the size and everything that makes the fishing different. Here is totally different fishing to England because of using boats and echo sounders. And one thing I learned very early about Cassian, the depth of water is what makes the big difference. Tak, to zupełnie inna woda niż te, w których on kiedyś łowił w Anglii. Woda bardzo głęboka i jedna z najważniejszych właśnie rzeczy to to, że w tego typu wodach karpi szuka się na zupełnie innych głębokościach. Yeah, it goes down to maybe 35 meters, and in the summer when it's very hot, the fish go very deep. But in the winter, as it gets colder, the fish come more and more up in the water, and that's in feet. But I would expect to find the fish in winter, December, January, in maybe 2 meters. Latem karpi szuka się na niesamowitych głębokościach. Nam się aż wierzyć nie chciało, kiedy ja po raz pierwszy tam pojechałem, że na 20 paru czy nawet 35 metrach można złowić karpia. A można. To latem jednak, kiedy woda jest bardzo nagrzana, tak chłodniejsza jest na dnie, natomiast zupełnie inaczej jest zimą. Listopad, grudzień, styczeń. Wtedy karpie wędrują ku powierzchni na płytkich wodach, płytkich miejscach są łowione. Yeah, again, it's the rigs are very similar to England. Again, it's the same rig. I don't change rigs very often. It's the confidence again. And people have said about the hair rig and how short I use the hair. And again, it's because for me it works. And I learned a long time ago that a lot of the time to catch a fish, it's about getting the hook in its mouth as quick as possible. As simple as that. Także tutaj, jak widać, stosuję takie same bardzo, bardzo proste zestawy, do których się przyzwyczaił, tak również długość włosa, którą od lat ma taką samą, właściwie nie zmienia jej, bo twierdzi, że jeżeli karpie się dobrze zapinają, to nie ma po co próbować czegoś innego. Yeah, now this is a lovely Cassian carp, and it actually took me 25 years. I always wanted a common carp over 50 pound, 23 kilos. From Cassian, and it took me 25 years to catch this fish, so it's very special.
To jest zupełnie wyjątkowa ryba dla niego, dlatego że zabrało mu 25 lat, a na Cassieję jeździ co roku, po co najmniej miesiąc. 25 lat mu zabrało, żeby złowić pierwszego pełnołuskiego karpia powyżej 50 funtów. It's a good point that if you want something bad enough, you have to keep working. Tak, i to jest dobra konkluzja, że jeżeli chcecie coś osiągnąć w wędkarstwie karpiowym, to musicie nad tym pracować i być cierpliwymi. Yeah, nothing is easy. The winters at Cassien can be so cold, but it's a lovely place to be, a great time to be there. Jak widać, to jest właśnie zdjęcie z nad Cassieją. Zimą również łowi. Jest tam, jak widać, zimno, dlatego że to jest położone w górach. No i to muszę powiedzieć, że Steve każde święta Bożego Narodzenia, oprócz ostatnich, w związku z pewnymi zmianami regulaminu na Cassieję, spędza właśnie w namiocie nad Cassieją. Yeah, this doesn't look so nice, but this is the best time to fish here. This is just after very heavy rains, and normally if the lake has been low and you get a week of heavy rain, the water goes very dirty and it rises very fast, but it's the best time to fish there. To jest właśnie taka specyfika karpiowania, że kiedy jest najgorsza pogoda, kiedy właśnie po dużych opadach deszczu i po tym jak spływają najróżniejsze rzeczki brudzące wodę do jeziora, wtedy są najlepsze okresy, najlepsze brania karpi. Yeah, and years ago, when I first started carp fishing, we made everything ourselves, and I still like to do it, make something myself sometimes. And these are, you can buy. I bought them in a toy shop, but what they do, I put them on the line, and they keep the line raised maybe 1 meter or 2 meters off the bottom when the line is tight. But when there's lots of rocks and tree stumps, it keeps the line free of the snags. Wiele rzeczy karpiarze robią samemu, jak tutaj ten pływak, który widzicie, on bardzo często stosuje to właśnie na Cassieję, dlatego że dno jest skaliste, jest kamieniste, więc trzeba tak zrobić, żeby żyłka szła prosto, pionowo do powierzchni, bo inaczej natychmiast tracimy ryby. This was actually 2 winters ago, and it was the last time I fished there in the winter. And I moved to this place, and I was lining up. One rod was on the second pillar, and one rod was on pillar number 5. To jest zdjęcie przed 2 tygodni. Ostatni raz na Cassieję był 2 tygodnie temu. I właśnie tu widzicie 2 zestawy. Jeden położony jest przy tutaj tym drugim filarze, a tamten gdzieś tutaj w środku. Łowi między filarami. Yeah, it was on a slow ledge. The one was in 2 meters, the next one was in 3.5 meters. Prawy był postawiony na 2 metrach głębokości, drugi na 3,5. But in the space of 7 days, I had some of the best fishing I ever had in 27 years at Cassien. Przez 7 dni teraz, kiedy miał najlepsze połowy w ostatnich 25 latach na Cassieję. Yeah, this was my biggest ever common from the lake, 28.8. To jest największy pełnołuski karp, jaki kiedykolwiek w Cassieję złowił. And a few days later, my biggest mirror, which was 29.2. No a to jest 29,2 kg. Największy jego lustrzeń. Pocztówka jest właśnie z tym, z Polska with this fish. Yeah, but again, it looks nice with the, you think, oh, it's catches lots of big fish. But waited so many years and worked so hard for these fish. It took me a long time to catch them. It wasn't easy. Tak, i to jest właśnie najlepszy przykład. Tyle lat jeździć, tyle lat pracować nad tym wszystkim i dopiero teraz ma takie rezultaty i tak duże ryby, więc to świadczy o tym, że trzeba mieć naprawdę dużą wytrwałość. Now, another of my favourite lakes, Cassien for me is the best, but this maybe is more famous. I don't know. It's Rainbow Lake in France, and it's a very famous lake now, and there's for many reasons. The big fish, probably the main reason, but it's a fantastic lake to fish.
Jego ulubioną wodą jest oczywiście Cassieł, ale numer 2 to jest Rainbow. No, jezioro znane wszystkim doskonale z opowieści, ze zdjęć. Jezioro, w którym pływa olbrzymia ilość wielkich karpi, ale zupełnie też niesamowite do łowienia. Wcale nie takie proste, jak może się to komuś wydawać. Yeah, I think the rainbow anglers have more or less designed their own style of fishing just for this lake, and you can see some of the problems because from the storms in the past, there's the trees have gone in the lake, and of course the carp want to be in those trees, so you have to fish close and deal with the trees. Karpiarze, którzy stale jeżdżą na Rainbow, stworzyli jak gdyby zupełnie nowy sposób łowienia karpi, nieznany przedtem. W związku z tym, że jak widać, tam jest cała masa drzew, krzewów, najróżniejszych przeszkód, więc trzeba było stworzyć absolutnie nowy styl łowienia karpi, który wziął się właśnie z Rainbow. Yeah, I mean the point of the setup there is that everything is locked solid. There is no giving the line at all from the reel, and I've got the weights on the swinger just to give that small piece of indication, because that's all the movement there is. Everything is locked solid, but it stops the fish before they can run. Jak widać, wszystko jest niesłychanie solidne. Tutaj nie ma możliwości, żeby coś było źle zamontowane, bo to może się źle skończyć. Jak widać, do hangarów przymocowane są dodatkowe ciężarki, które przeciwdziałają temu, że jak karp bierze, że miał jednak dość duży opór i nie zdążył wpaść gdzieś tam między drzewa. But you have to make sure everything is locked solid, otherwise you have no rods. Tak, no ale wszystko musi być niesłychanie mocne, solidne. O, jak widać właśnie tutaj plecionki to jest podstawowa rzecz. Yeah, you have to fish like that with braid. With mono, there's too much stretch and you can't stop the fish. Także konieczne jest użycie plecionki. Nie ma możliwości, żeby karp po braniu rozciągał linkę. Musi być wszystko absolutnie sztywne. It's basically the same rig again, but the difference is just using very strong materials for stopping the fish. I've learned at Rainbow that if there's a small weak part anywhere, the carp will find it because they're so powerful. So it's just very strong gear. Jak widać, zestaw końcowy właściwie jest taki sam, z jedną różnicą. Tutaj używa najmocniejszych materiałów, jakie są w ogóle dostępne. Nie ma możliwości, żeby w jakimkolwiek punkcie było coś słabego, bo stracimy natychmiast rybę. And again, a little bit like the Cassian thing, there's nothing on the market really that is suitable for this, but these are drinks bottles, and we use them as floats to keep the line on the surface. And it's like float fishing like we used to do for small fish, but for bigger fish. And it keeps, because there's so many, the lake is like this, many trees, and it keeps the line on the surface away from trouble. Jak widzimy, tutaj kolejny pływak, czegoś takiego nie możemy kupić w żadnym sklepie, wędkarze sami to robią, ale to jest konieczne, po prostu pod wodą ukształtowanie dna jest takie, to są garby i dołki i masę zatopionych krzaków, drzew, więc linkę trzeba utrzymać na powierzchni, to właśnie temu służy. Yeah, this was one situation. You could see I'm actually using a hook on a very shallow bar to keep the line free, but just behind you can see fish feeding. Jak widać, tutaj ta podpórka jest wbita w grzbiet, tu grzbiet wychodzi pod samą prawie powierzchnię, więc żyłka idzie po tym haczyku, żeby przeciwdziałać temu, żeby ona gdzieś tam się w ten grzbiet wdarła, a tam ślady żerujących karpi widać za to. Yeah, I've been lucky to fish Rainbow many times now, and I fished there very early on when it was very quiet, so I was fortunate in that way because it's very difficult to fish Rainbow, but there's some lovely carp, like this one, which was my first 30 kilo. To jest pierwsza 30 Steve'a złowiona w Rainbow. Jest szczęściarzem, no jednym z tych, którzy mają możliwość częstego łowienia na jeziorze Rainbow. No kiedyś tak nie było. Steve po raz pierwszy na Rainbow był w 2004 roku. Steve, 2004, the first time or five? You've been, it's four.
W 2004 roku, ja byłem w 2005 po raz pierwszy, wtedy jeszcze było kompletnie inaczej. Nie było wędkarzy, nie było problemów, żeby tam się dostać. No dzisiaj to wiemy, jak to wygląda. Prawie jest niemożliwe. Yeah, there are many big carp in Rainbow, but it's not easy to catch them. If you see the pictures from Rainbow, you think, oh, every week big carp, but it's not like that. The big carp are there, but not so easy to catch. Jeżeli widzicie zdjęcia z Rainbow pokazywanych, tych wielkich takich 30-kilowych karpi czy 40-kilowych karpi łowionych, co niektórym może się wydawać, no to jest takie proste, pojedziemy tam, złowimy. Wcale tak nie jest. Ich jest tam sporo, natomiast czasami to już też z własnego doświadczenia, zresztą nie tylko z własnego, można przesiedzieć tydzień, dwa, nie złowiwszy praktycznie niczego. Now, this was just last week before I come here. To sprzed tygodnia zdjęcie. I should have also been there this week, but I stopped it to come here. Steve miał rezerwację na 2 tygodnie na wyspie, to jest łowisko na wyspie na Rainbow, no ale musiał zrezygnować, przerwać, żeby tutaj do nas przyjechać. But you see, the water is very high, and luckily this is, they call this the island swim, and this is all that's left of the island at the moment. It's very small, but it's a good place. To jest jedno z najlepszych miejsc, łowisko na wyspie, tak to się nazywa. Bardzo wysoka woda teraz była, jak widać, ale jak jest niższa, to też tego miejsca tam naprawdę jest niewiele. Można 2 namioty postawić i tak trzeba bokiem przechodzić, żeby gdziekolwiek przejść. Natomiast powiem wam jeszcze jedną rzecz, że wyspa jest specyficznym miejscem. Ja z Zipim Hukałowiczem jakieś 2 tygodnie przesiedzieliśmy na wyspie i wiecie, jak 2 facetów siedzi, to czasami przez parę dni nie odzywa się do siebie z pewnych względów, więc wyspa jest naprawdę dobrą szkołą wędkowania. And I like to try different things sometimes. It's very common in carp fishing that we all follow each other. When someone finds something that works, we all use it. And it's very much the same at Rainbow with fish baits, with robin red, fish meal, fish flavour. They've been used, they're very good, but they've been used so many times now that I thought I'd try these for something different. No one else had used these at Rainbow, coconut, cream, so I thought, yeah, for something different. Z Rainbow, no tak jak ze wszystkimi łowiskami, które są oblężone przez wędkarzy, oczywiście można stosować najlepsze kulki z najlepszymi mieszankami rybnymi, z robin redem i tak dalej, ale ryby w końcu się do tego przyzwyczajają, więc czasami właśnie warto zastosować, on tak robi, coś kompletnie innego, tego typu białe kulki kokosowe. Yeah, sometimes it's important to do that, you know, go with your own instincts, your own thoughts, rather than thinking, oh, that's what everyone is using, I'll use the same, you know, think maybe something different, it works. Tak, to działa, trzeba tylko po prostu ruszyć trochę głową, jeżeli ktoś naokoło stosuje tego samego rodzaju kulki, to zaproponować coś kompletnie innego. Yeah, and the first day with those boilies, I had 2 carp, one about 10 kilos, and this one which was 26 kilos, so straight away it was worth making the change. To właśnie jak ostatni raz byli pierwszego dnia po zmianie kulek na te, które widzieliśmy przed chwilą, były 2 karpie od razu 10-kilowe i ten 26 kg. Yeah, one last lake over in Hungary, which was, I was fortunate enough to fish this lake in October last year, and there's been a lot of talk about it. Euro Aqua is the name, and yeah, and many bad things were said about it, but I always like to experience something for myself, make my own decisions, and yeah, it's not Cassian, it's not Rainbow, but it's a good lake. Kolejna niesamowita woda to jest Euro Aqua z Węgier. Ostatnio głośno na temat tej wody, różne rzeczy napisano, czasami dość niesprawiedliwie. Woda mała, zupełnie inna niż tamte, o których Steve mówił, no ale najprawdopodobniej nie ma innej na świecie wody, gdzie pływa taka populacja 30-40-kilowych karpi. Yeah, the rules are very strict. Only 2 rods with mono line, but that's the rules.
Steve był tam tylko raz w październiku ubiegłego roku. Mówi, no sprawa regulaminu takiego dość specyficznego, tylko na 2 wędki można łowić. Inne rzeczy też są takie dość restrykcyjne, no ale ktoś tak sobie wymyślił i trzeba się do tego stosować. But yeah, there's many. He feeds the fish a lot of food. They get a lot of food, and there's a lot of big fish in there. This is Simon Crowe, my friend Simon Crowe, and he organised the trip for us. Tu na zdjęciu Simon Crowe, który organizował wyprawę właśnie ich w październiku zeszłego roku. Te ryby tam się niesamowitymi ilościami nęci. Ryby przyzwyczajone są do żarcia, zresztą woda jest zamknięta w okresie letnim i wtedy właśnie właściciel wody wysypuje tam zbóż niesamowite ilości. Dlatego między innymi te ryby mają tam takie przyrosty. Now, we was catching carp every day, but we wanted the big ones, really, or we was hoping for a good one, over 20 kilos. But I was catching small ones every day, which was nice. But if I'm honest, the reason I was hoping to fish there for was to catch one over 50 pounds. To catch one, to make it 8 countries. Mieli właściwie codziennie jakąś rybę, tylko że w tej wodzie jest historia taka, że jest spuszczonych dużo małych karpi. No niestety, w większości łowiło się te małe, no ale on czekał na tego dużego, chciał w kolejnym 8. kraju złowić karpia powyżej 50 funtów. Yeah, and eventually it was the Friday. We were due to go home on the Saturday, and on the Friday finally I hooked a good one. And that was it. That was the one I was hoping for, and it took a long time, but that was just over 25 kilos. So it was the one I was hoping for. I was happy after. To jest ta ryba, na którą on czekał w piątek, czyli praktycznie dzień przed odjazdem. Wzięła mu 25 kg, więc z 8. kraju karp powyżej 50 funtów. I think that's the last one. Yeah, that's the last picture. So ostatnie zdjęcie. Ja może jeszcze 2 słowa o Stevie. Steve jest postrzegany na wszystkich łowiskach na całym świecie karpiowym, gdzie był postacią absolutnie wyjątkową, bo to jest człowiek, który dzieli się całą swoją wiedzą, wszystkimi swoimi spostrzeżeniami. Nie ma absolutnie żadnych tajemnic. Ktoś do niego przyjdzie, pyta o przynęty, o zestawy, powie wam wszystko. Bo nie na tym to polega, żeby to chować do siebie. I said that you are a very open person, so if anybody asks for advice, you give them this advice. I jeszcze jedna bardzo istotna, charakterystyczna i bardzo sympatyczna rzecz. Prawie na wszystkie wyjazdy Steve jeździ ze swoją żoną. I ona też łowi. John ma na swoim koncie nieprawdopodobnie wielkie karpie. To panowie zawstydzilibyście się, jak zobaczyli. Nie wiem, gdzie zniknęła gdzieś John. I thought about your fishing together with John. yeah. So she also fish and catch big carp. Yeah, she's probably one of the bravest, toughest women I know, or people I know. Ever since we got together 25 years now, she always wanted to go fishing. And the main story I could tell, I'll keep it short, was when we was at Cassian, she broke her leg, and she wouldn't go home or wouldn't go to the hospital, so we had to stay on the lake another 2 weeks with a broken leg. Tak, mówi, że od 25 lat z John łowi razem. Mówi, że to jest najtwardsza kobieta, jaką w życiu spotkał. Ja dodam, że jedna z najbardziej sympatycznych. Miał takie zdarzenie nad jeziorem Cassian, kiedy sami siedzieli, nie było nikogo naokoło, mieli być 2 tygodnie. W pierwszym tygodniu John złamała nogę gdzieś w tych skałach. Powiedziała, że ona do żadnego szpitala, do żadnego lekarza nie pójdzie, ona zostanie na tydzień i chce jeszcze łowić. No i tak zrobiła. Także niesamowita sława. Słuchajcie, czas nasz powoli zbliża się do końca. Ja myślę, że jakieś pytania do Steve'a macie. Serdecznie proszę, proszę bardzo. Kto pierwszy? To autografy, później za autografy zapraszam na stoisko Carp Maxa.
Steve będzie dzisiaj do końca. A, jeszcze jedną rzecz, ja się Steve'a też zapytam, ponieważ Steve był w Polsce na karpiach raz w ubiegłym roku, w maju. Steve, you've been fishing for carp in Poland last year. Tell a little bit about it. Yeah, it was Poland is one of the places I wanted to visit for many years, and finally, thanks to you, I had the chance. And it was a lovely experience, a very nice experience. I never saw so much vodka in all my life. But no, the lakes, you have some lovely lakes and some lovely carp, but most of all, everyone was so nice. The people are so friendly in Poland, and that's one thing I will always remember. The carp were lovely, and the lakes were lovely, but the people were the best, really. Od bardzo dawna Steve chciał się wybrać do Polski, że myśmy się od lat umawiali, nigdy jakoś to się nie udawało. W ubiegłym roku przyjechał na 10-lecie Carp Maxa i także na prywatne tutaj łowienie. Zresztą w Kosławicach złowił ponad 20-kilowego karpia, ale mówi, co jest najważniejsze? Przepiękne wody, przepiękne okolice, ale co najbardziej go poruszyło i zaskoczyło? Ludzie. Tak sympatyczni, tak gościnni, czegoś takiego on, szczerze mówiąc, nigdzie na świecie nie widział. I również takiej ilości wódki nigdy jeszcze w życiu nie wypił, co w Polsce. To jest druga historia. Czy jeszcze, panowie, panie? Everybody's shy. Słuchajcie, w takim razie ja serdecznie dziękuję Steve'owi. Wielkie brawa. Ale mam jeszcze jedną prośbę, nie wychodźcie, bo jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz związana ze Stevem. I to powiem już teraz. Steve, also stay, please. Co roku Carp Max wręcza specjalne trofea. Liderzy Carp Maxa wręczani są od kilku lat i także tym razem za ubiegły rok wręczymy liderów Carp Maxa. Carp Max Leader Trophies, I told you about it. And we have two trophies. Mamy dwa specjalne puchary dla dwóch osób. Pierwszy, jak zresztą zazwyczaj, jest to lider za zasiadkę roku w Polsce. Tym razem wybraliśmy osobę, która złowiła przepiękną rybę, nie karpia, ale amura. No my też łowimy amura. It's for grass carp, the biggest grass carp, you know this fish. Ja poproszę tutaj Marcina Skwarka. Jest Marcin. Marcin Skwarek otrzymuje od Carp Maxa lidera za 2013 rok. Nie tylko za amura 34,2 kg, jednego z największych w historii złowionych w Polsce, ale za całą serię olbrzymich amurów, które od kilku lat sukcesywnie łowi. Lider Carp Maxa jest twój. Gratulacje, wielkie gratulacje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałem po prostu podziękować całej redakcji Carp Max za wyróżnienie. Nagroda zmobilizuje mnie do jeszcze cięższej pracy, żeby jeszcze łapać większe ryby. Cieszę się, że ryba była złapana w polskich wodach. Każdemu wędkarzowi życzę takiego okazu, po prostu z zasadą złowi wypuść. Dziękuję bardzo.